Dobry wieczór. W dzisiejszym odcinku krótkie podsumowanie mojej majówki. No i jeszcze parę słów na temat mikroprzynęt na pstrągi. Czy warto używać, czy można złowić większą rybę na taką malutką przynętę? Jak to robić? Cały czas Was to interesuje, więc wracam do tematu. Zapraszam. Tak więc zaczynam od majówki. Byłem kilka dni w Giżycku, pływałem trochę po Niegocinie, trochę po Kisajnie, trochę po Darginie. Szczerze mówiąc, bez rewelacji, ale znowu piękne, niezapomniane doświadczenia związane z używaniem Garmin Panoptix LiveScope. Urządzenie, które jest po prostu genialne dla mnie. Zaraz o tym opowiem. Wiem, że nadal jest wielu przeciwników używania tej technologii do łowienia ryb. Ale tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, właściwie trzeba pamiętać o trzech rzeczach. Po pierwsze, każdy może i powinien mieć swoje zdanie na ten temat. Wędkarstwo musi sprawiać przyjemność, nie ma co się stresować. Jeśli Wam nie pasuje używanie takiej technologii, to po prostu jej nie używajcie. Po drugie, jak pokazują doświadczenia historyczne, walka z technologią nie ma sensu. Na tym jest oparty świat, na tym jest oparty rozwój naszej cywilizacji. No oczywiście są minusy, bez wątpienia, tu się zgadzam, ale też jest wiele plusów i myślę, że te plusy, czyli zalety technologii zdecydowanie przeważają nad jej minusami, nad jej wadami. No i po trzecie wreszcie trzeba pamiętać, że łowimy ryby, które do tej pory były niedostępne i są nadal niedostępne dla osób, które nie posiadają tej technologii na łodzi, czyli łowimy precyzyjnie ryby, na które polujemy. To już jest takie polowanie. Po angielsku jest nawet nazwa na to sharpshooting, czyli bardzo precyzyjne strzelanie do ryb, które zdecydowanie chcemy złowić. Nawet jest możliwość, tak jak wiecie, dość dokładnej oceny wielkości ryby, więc gdyby nie ta technologia, to po prostu te ryby w zasadzie zostałyby dla rybaków, którzy łowią i niestety zabierają ryby. Natomiast tutaj złowione przez wędkarzy mają sporą szansę na przeżycie. No i kolejnego przystąpienia dotarła i dostarczania zabawy innym wędkarzom. Także ja nie mam wątpliwości, będę używał tego urządzenia. Uczę się zawsze bardzo dużo na temat nie tylko stricte wędkarskich sztuczek, jakie można zastosować, żeby tą rybę skusić, którą widzimy na ekranie, ale również samego zachowania ryb i zwyczajów ryb. No teraz naprawdę miałem kilka super obserwacji w trakcie majówki. Widziałem ogromne stada drobnicy, ogromne stada, to znaczy takie na głębokości 20 paru metrów, słupy ryb, kominy z ryb kilkunastometrowej wysokości i ławice przy dnie, które miały kilkadziesiąt metrów szerokości i długości, po prostu miliardy ryb, w których polowały szczupaki. I 3 razy widziałem moment ataku szczupaka na monitorze echosondy. Trochę mi to przypomina filmy, które można obejrzeć na tych kanałach typu Discovery, gdzie na przykład pokazują, jak tarpony wchodzą w ławice sardynek i tam je rozganiają. To wyglądało dokładnie tak samo, tylko że obserwowałem to na monitorze, ponieważ to się działo wszystko na głębokości kilkunastu metrów. Ogromna ławica mieniąca się jak diamenty i nagle ta ławica się rozpierzcha na boki i w to włazi taki wielki szczupak. No, oczywiście w takich miejscach jest bardzo trudno złowić te szczupaki, bo one mają tam mnóstwo pokarmu, a obserwowanie przynęty w takiej ławicy jest zupełnie niemożliwe. Tak czy inaczej udało mi się złowić około 10 szczupaków. Niestety nie były to duże ryby, między 70 a 80 cm. Miałem jedną większą rybę, myślę, że ponad metr, ale też nie dużo. Niestety spadła. Te wszystkie małe połykały po prostu Ratlin Slidera 15 i nie dały, w ogóle bardzo było ciężko je odczepić, a duży oczywiście łapie, wiesz, ma mordę jak wiadro, więc łapie tą przynętę, która jest dość spora, no i udaje mu się ją wypluć. W każdym razie widziałem ogromne ryby, widziałem duże ryby, są na szczęście na Mazurach wielkie ryby.
Wszystkim, którzy chcą się przekonać, jak się łowi przy pomocy tej nowoczesnej technologii, jeszcze raz polecam Damiana Dodę, przewodnika, który operuje w okolicach Giżycka. Zapiszcie się, bo na pewno ma kolejkę, więc żeby wskoczyć do niego na łódź nie będzie tak prosto, ale zapewniam, że warto. No i teraz pytanie. Kolega Michał K. pisze do mnie tak. Panie Piotrze, co pan sądzi o popularnym ostatnio łowieniu pstrągów i lipieni na mikroprzynęty, które równie dobrze można by zastosować przy muchówce? Ich ciężar niejako wymusza zastosowanie lekkich zestawów, które w większym stopniu grożą zostawieniem ryby z prezentem w pysku. Jednakże sytuacja nad wodą jest jaka jest i czasami po prostu chciałoby się połowić z bardziej sportowym nastawieniem. No tu jest znowu kilka tematów. Po pierwsze oczywiście zastosowanie tych mikroprzynęt wzięło się z muchówki i chęci dorównania muszkarzom w efektywności połowu. I mówiłem to już wiele razy i powtórzę jeszcze raz. Dobry muszkarz w konfrontacji z pstrągami, a szczególnie z dużymi rybami tego gatunku, zawsze będzie lepszy niż spinningista. Po prostu tak już jest. Jeśli będziecie chcieli kiedyś rozwinąć ten temat, mogę rozwinąć, ale uwierzcie mi na słowo, łowię i na muchę, i na spinning. W większości oczywiście na spinning z uwagi na przeznaczenie, na moją karmę. Łowiłem na spinning, no bo wiadomo, taką miałem pracę, ale łowię też na muchę i widzę, obserwuję efekty kolegów, którzy łowią na muchę. Szeroko rozumianą muchę, czyli streamer, sucha mucha, nimfa, mokra mucha i tak dalej. Jest to sporo przynęt, które prezentuje się w taki sposób, który w zasadzie przy pomocy wędki spinningowej jest nie do wykonania. Ja oczywiście próbuję, tak jak moi koledzy, lepszym i gorszym efektem, ale generalnie z gorszym efektem. Tutaj jest ważna sprawa. Chciałoby się połowić z bardziej sportowym nastawieniem. Nie wiem, co kolega ma na myśli, bo jeśli kolega ma na myśli używanie cienkich zestawów, plecionki w rodzaju 008 lub żyłki 18 lub czegoś takiego, to się nie dogadamy, dlatego że moim zdaniem to jest barbarzyństwo i błąd, wielki błąd. Oczywiście nie mówię o wszystkich rzekach. Na niektórych łowiskach zastosowanie tego rodzaju sprzętu jest uzasadnione, nie trzeba go potępiać. Jeśli mamy do czynienia z łowiskiem, gdzie pstrąg wielkości 40 cm jest wydarzeniem, a łowi się przeważnie 25-35 cm, takie ryby, no to rzecz jasna używanie plecionki 0,12 nie ma sensu, bo sobie tylko utrudniamy życie. I można zastosować cienki zestaw, delikatny zestaw, bo on pozwoli oczywiście lepiej prezentować nam małe przynęty, no i wygodniej łowić, przyjemniej łowić, a te pstrągi i tak szybko dość się holuje, więc nie robimy im krzywdy. Natomiast łowienie na takie delikatne zestawy w łowisku, gdzie ryby 50+ nie są rzadkością i w zasadzie polujemy na takie ryby, jest moim zdaniem karygodne, dlatego że szczególnie w rzekach, gdzie jest dużo zawad, gdzie jest zielsko na dnie, gdzie są zwalone drzewa i tak dalej, no trudne miejsca, które potencjalnie mogą spowodować, że stracimy rybę z przynętą, no nie powinno mieć miejsca. Ja Wam mówiłem, stosuję przegrubione nawet zestawy, takie z dużym zapasem mocy, bo poluję na bardzo dużą rybę, nawet nie 50, nie 60, tylko dużo większą. To są ryby w granicach 4-5 kg, więc podobne do troci, oczywiście srebrnej troci, która wchodzi do naszych pomorskich rzek. No i pokażcie mi kogoś, kto tam używa takiego sprzętu do łowienia troci, na przykład plecionki 008 lub też żyłki 0,18. Oczywiście nikt tego nie robi, dlatego że nie będzie ryzykował. To nawet przypuszczam, nie chodzi w większości przypadków o to, że ktoś myśli sobie, żeby nie zamęczyć tej ryby, bo sporo z tych ryb dostaje w łeb, tylko po prostu, żeby nie tracić przynęt i żeby mieć szansę na wygranie z rekordowym okazem. Także z tym sportowym nastawieniem bym nie przesadzał. Odradzam Wam stosowanie delikatnych zestawów na dużych rzekach. Jeśli jest to rzeka w rodzaju San czy Dunajec, no to można próbować łowić delikatnie, natomiast tam też są niebezpieczeństwa. To są pułapki, które czyhają na wędkarza, który holuje dużą rybę na delikatny zestaw.
Na sanie są to półki takie ułożone pod skosem w stosunku do nurtu, gdzie duża ryba może niestety tam wejść i przeciąć plecionkę szczególnie, a nawet żyłkę, urwać po prostu o te kamienie. No ale rzeczywiście tam można mocno pocienić zestaw, jednak ze świadomością, że im dłużej holujemy rybę, tym mniejsze szanse ma ona na przeżycie spotkania z nami, więc to też jest moim zdaniem dość ważny aspekt, żeby rybę jak najszybciej wyholować, nie bawić się, bo to absolutnie nie powinno być naszym celem, żeby się jak najdłużej bawić z rybą. To jest trochę słabe określenie. Powinniśmy się cieszyć tym, że ją przechytrzyliśmy. Dla mnie to jest najważniejsze w polowaniu na pstrągi, że udało mi się tego pstrąga skusić do brania, udało mi się go oszukać. Potem jak najszybciej chcę go wyholować, pakować do podbieraka, ewentualnie zrobić szybko zdjęcie, tak żeby mu nie zaszkodzić i wypuścić. I to jest dla mnie kwintesencja, a nie walka z rybą. To jest moje zdanie i mam nadzieję, że się większość z Was ze mną zgodzi. A teraz jest taki czas, gdzie naprawdę jest trudno przechytrzyć duże pstrągi. No ja byłem wczoraj na rybach i to było też następna lekcja dla mnie. Tak jak mówiłem, łowię bardzo długo pstrągi, już kilkadziesiąt lat. No i za każdym razem prawie czegoś się uczę, czegoś nowego, nowe obserwacje i nowe zagadki. Znowu było tak, że w ciągu pierwszej pół godziny złowiłem 2 fajne ryby, używając małej gumki, bardzo delikatnie obciążonej, dosłownie 0,8 grama. I już mi się wydawało przez chwilę, że mam patent na dzisiejszy dzień, ale sobie mówiłem spokojnie, to znowu jest podpucha ze strony mojej ukochanej rzeki i tak było. Następne 6 godzin to były sporadyczne brania, coś tam jeszcze wyjąłem, ale to było niezmiernie trudne i ta gumka już nie zadziałała w ogóle, ani razu mi nie przyniosła brania. Więc musiałem znowu kombinować, a nad jedną rybą stałem 2 godziny, była to spora ryba i próbowałem najpierw spinningiem, różne przynęty, później rozłożyłem muchówkę, próbowałem na suchą muchę, na mokrą, na streamera. Zbierała ta ryba coś spod powierzchni lub też z powierzchni, choć w ogóle nie było widać co lata, bo wtedy jest łatwiej, widzimy jaką muchę mniej więcej zastosować. Prawdopodobnie zbierała jakieś nimfy spod powierzchni i nie dała się oszukać. Stałem 2 godziny, no i stwierdziłem, że poddaję się i poszedłem dalej. Więc to jest kolejny dowód na to, że spinningiem nie zawsze można sobie poradzić, a nawet muchówką. Ja oczywiście muszkarzem jestem przeciętnym, bo trening czyni mistrza, powinienem łowić wyłącznie na muchę, wtedy być może bym sobie poradził z oszukaniem tej ryby, ale być może nie, bo tak jak moi koledzy mówią, bardzo doświadczeni muszkarze mówią, że niektórych ryb po prostu się nie da złowić i nie ma sensu godzinami nad taką rybą stać, bo po prostu nie ma szans. Żeruje, widać ją i nie bierze. No, może jest jakiś fachowiec, mega fachowiec w Polsce, który by taką rybę przekonał do brania. Ale moim zdaniem niekoniecznie, nie wszystkie. Trzeba też pamiętać, tutaj nawiązując do pytania kolegi na temat mikroprzynęt, że tak jak mówiłem Wam już parę razy, pstrągi, nawet te największe, okresowo żerują na bardzo małych ofiarach. To znaczy na owadach, na różnych etapach ich rozwoju. Czasami są to chruściki domkowe, czasami jest to subimago lub imago, czyli formy dojrzałe owadów. No ale teraz znowu na czymś żerują i ja nie wiem. Próbowałem malutkie jętki, większe jętki, chruściki domkowe, niedomkowe, nimfy, mokre muchy. Nie udało mi się. No w każdym razie, czy warto? Rzecz jasna warto. Warto zaopatrzyć się w mikroprzynęty i próbować w jakiś sposób zbudować tak zestaw, żeby było z jednej strony skutecznie, z drugiej bezpiecznie dla ryby też, czyli żebyśmy nie ryzykowali za bardzo utraty ryby z przynętą. Ale oczywiście wypadki się zdarzają i nic na to nie poradzimy, ale trzeba zmniejszyć to ryzyko do minimum, tak jak mówiłem Wam wiele razy. Więc te mikroprzynęty warto mieć w pudełku. Wiele mam anegdot z życia pstrągarza, które mógłbym Wam przytoczyć. Przytoczę tylko 2. Kiedyś, dawno temu, wiele lat temu, łowiłem na mojej rzece na odcinku łąkowym i widziałem, że ktoś jedzie drogą niedaleko samochodem. Zatrzymał się, przyszedł do mnie, okazało się, że to był mundyk Antropik. Nie sądzę, żeby wielu z Was go pamiętało.
super, bardzo dobry muszkarz, bardzo fajny kolega, który był promotorem muszkarstwa w Polsce, robił świetne muchy i podszedł do mnie, zaczęliśmy rozmawiać, ja łowiłem wtedy na muchę, na streamera i on mnie zaczął namawiać, żebym zerknął na jego muchy. Namawiał mnie, żebym kupił od niego takie małe imitacje kiełży. To jest muszka długości 1,5 cm, może być ciut większa. Kiełże mogą mieć 3 cm długości, ale to jest rzadkość, raczej 2 cm to jest maks. No i wtedy ten Mundek mi sprzedał parę tych kiełży, bardzo ładnie wykonanych i namawiał mnie, żebym założył na skoczka właśnie kiełża. Miałem streamera, też łowi się na 2 muchy, jest to dozwolone oczywiście. Przypon w zależności od preferencji długości powiedzmy 60-80 cm i na bocznym troczku 10-15 cm lub krótszym wisi mucha inna. Przeważnie jest to mokra mucha lub też właśnie taka nimfa. To była nimfa, czyli taka przynęta do muchówki, na którą też można łowić lipienie. Idzie się wtedy w górę i prowadzi się zestaw z prądem. A tutaj, ponieważ schodziłem w dół, założyłem tego kiełża na skoczka, Mundek pojechał i słuchajcie, zaraz za 5 minut miałem pierwszego pstrąga, takiego niedużego, tam 30 parę centymetrów, za chwilę drugiego i te 2 pstrągi mi wzięły na tego kiełża, więc zacząłem się zastanawiać, że chyba rzeczywiście coś w tym jest i te kiełże w tym miejscu gdzieś tam pewno pływają i dają się łapać, i dają się zjadać pstrągom. No i doszedłem do zwalonego drzewa, które przegradzało prawie całą rzekę. Tam pod tym drzewem wpuszczałem te muchy, streamera i tego właśnie kiełża pod to drzewo coraz głębiej. W pewnym momencie poczułem zaczep. Branie było takie, że w zasadzie nie wyczułem go. Okazało się, że ryba siedzi. Podbiegłem w to miejsce, zacząłem ją wyciągać z tego drzewa, tam z powalonych karczy i z przerażeniem zobaczyłem, że siedzi na tym kiełżu, a za nią się wlecze ten streamer na tym 80-centymetrowym troku, więc trochę byłem przestraszony, no i trochę za bardzo forsowałem tą rybę. No i w rezultacie ten pstrąg mi spadł, rozgiął ten haczyk i poszedł, ale widziałem go bardzo dokładnie, zrobił sobie małą ranę na ogonie, przyponem prawdopodobnie, przeciął sobie płetwę ogonową i go poznałem, bo złowiłem go miesiąc później, 200 metrów niżej. Miał 62 lub 63 cm, nie pamiętam dokładnie, także piękna ryba. Następnym razem wziął mi na malutkiego madlera, takiego streamerka w rodzaju tego jiga, którego tutaj chciałem wam jeszcze pokazać. To było coś podobnego też z głową z sierści sarny, jarzębate piórka, tylko ciut chyba był ta mucha była trochę mniejsza. Także warto pamiętać, że nawet bardzo duże pstrągi okresowo, a w zasadzie głównie żerują na takich małych ofiarach, na owadach. Nie na dużych rybach, tylko właśnie głównie na owadach. Za wyjątkiem tego okresu oczywiście zimowego, czyli styczeń, luty, kiedy głównie żerują na żabach. Jeśli żaby są, no bo wiadomo, są takie rzeki, gdzie nie ma łąk dookoła, więc wtedy te pstrągi głodują. I dlatego też na tych rzekach, gdzie jest takie szerokie spektrum pokarmu i cały rok jest coś smacznego do jedzenia, pojawia się w rzece, od stycznia, gdzie są żaby, przez cały sezon, gdzie są różne ryby, które się wycierają, cierniki, które są bardzo kaloryczne i mnóstwo owadów z uwagi na to, że są łąki przeplatane lasem dookoła. W tych rzekach pstrągi rosną bardzo szybko i dorastają dzięki temu do dużych rozmiarów. No i jeszcze jedna historia, która może być niezłą ilustracją, jak sądzę, tej teorii, że warto używać mikroprzynęt na duże pstrągi nawet. To było w czerwcu bodajże na mojej rzece wiele lat temu. Wyszedłem z trzcin, które miały tam pewnie z 2,5-3 metry. Armagedon, bo było gorąco, więc ciężko się przedzierać w takich... To jest prawie jak dżungla u mnie. Przedarłem się przez te trzcinowisko i stanąłem nad dołkiem, w którym parę razy miałem pstrąga. Obserwowałem go od 2 sezonów wcześniej. 2 razy mi brał, niestety nie udało mi się go wyjąć. Rok wcześniej miałem go na kiju już przez chwilę. Troszeczkę mi się rozgiął hak, ale myślę, że był za słabo zacięty. Wtedy na gumę wziął. Myślę, że wtedy miał 65 cm. Myślę, że spokojnie miał taką długość.
A to było rok później. Wyszedłem z tych trzcin, rozchyliłem trzciny i w tym momencie ten wielki pstrąg wyszedł z tego dołka, tam na dnie były drzewa powalone, wyszedł z dna i tak pod powierzchnią, jakieś pół metra pod powierzchnią, coś zebrał, wziął jakiegoś owada, który tam dryfował z nurtem i zszedł i znikł po prostu. Nie było tam bardzo głęboko, 2,5 metra, może 2 metry nawet, ale pstrągi potrafią znikać. Myślę, że każdy pstrągarz może to potwierdzić. Zszedł tam między te drzewa i znikł. No, zamurowało mnie, bo to była ta ryba na pewno, którą rok wcześniej miałem. I w tym momencie miała na pewno ponad 70 cm. Czyli marzenie mojego życia jest po prostu naprzeciwko mnie, dosłownie 3 metry ode mnie. Wiem, w którym miejscu i żeruję, bo wyszedł do powierzchni i coś zebrał. Miałem wtedy lilbaga. Rzuciłem tego lilbaga trochę bez wiary. No oczywiście tam z 2 razy nad głową przeciągnąłem. No ale bez rezultatu. Więc wygrzebałem z pudełka dżiga takiego dosłownie 1,5 cm, który ważył pewnie z pół grama. Oczywiście ciężko było tym rzucać. Miałem przypon z fluorokarbonu jakiś taki tam z pół metra, więc troszeczkę dodawał masy, o tym jeszcze za chwilę Wam powiem. Mówiłem o tym, ale powiem jeszcze raz a propos sprzętu. I rzuciłem tym dżigiem, ciężko wtedy z nad głowy, bo trzciny i tak dalej, więc strzeliłem. Jeśli prawidłowo wykorzystamy sprężystość wędziska, nic się nie poplącze, no to jesteśmy w stanie takim malutkim dżigiem, nawet półgramowym, rzucić na odległość rozsądną, czyli jakieś 3-4 metry. Często więcej nie potrzeba, jeśli dobrze się maskujemy na brzegu. Tym razem tak było. Rzuciłem, strzeliłem tym dżigiem i widziałem, jak on spływał, bardzo wolno tonął, rzecz jasna. Bardzo wolno tonął i dostał się w zasięg wzroku tego pstrąga. I ten pstrąg podniósł się z tych drzew, pojawił się znienacka jak zjawa, podniósł się, dopłynął do tego dżiga i dryfował z nim z nurtem, przyglądał mu się podejrzliwie i już myślałem, że nie weźmie, ale w ostatniej chwili tak się zawinął i kłapnął go, tylko ponieważ to się wszystko działo 2 metry ode mnie i oczywiście trudno nawet opisać to, co się działo w moim sercu w tym momencie i w mojej głowie, zaciąłem za wcześnie, zamiast poczekać, aż on zawinie, wtedy żyłka się przesuwa w nożyczki, haczyk się dostaje w nożyczki, można właściwie być pewnym, że ryba nie spadnie, bo tutaj jest takie miejsce, że w zasadzie nie do wypięcia. Za wcześnie zaciąłem, rzecz jasna też nie mogłem być pewien, czego wyciągnę w tym miejscu. Te drzewa były na dnie, więc gdyby on tam chciał sobie zanurkować i przejść między drzewami, to by było pozamiatane. No ale jakaś szansa była, jak mawia klasyk, dużo łatwiej wyciąga się rybę, która wzięła, niż tą, która nie wzięła. Więc wziął, zaciąłem za wcześnie, przewinął się i uciekł. I znikł. Kolejny dowód, że naprawdę bardzo malutkie dżigi, mimo że ciężko się nimi rzuca, powinny być w naszym arsenale przynęt na duże pstrągi. Jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby tym rzucać? Też mówiłem o tym. Już wcześniej wspomniałem, przypon z fluorokarbonu lub nawet z żyłki. Mamy plecionkę powiedzmy 0,10, 0,12 i ona jest bardzo lekka, więc jeśli jest wiatr, to w ogóle jest masakra totalna, bo wiatr potrafi wyciągnąć taką przynętę z wody, dmuchając nam w plecionkę i w zasadzie uniemożliwia kompletnie prawidłową prezentację przynęty. No ale jeśli jest bieg okoliczności taki korzystny, że nie ma wiatru lub wiatr jest z odpowiedniej strony, próbujemy tym rzucać. Żyłka, czy tam dawać agrawkę. No tutaj jeśli ja łowię tutaj na takiego ostatnio dżiga lub na mniejsze tej wielkości i tu daję agrawkę po to, żeby lubię dużo zmieniać jednak przynęty. Przy tej wielkości dżigu taka agrawka, która oczywiście, no są mniejsze agrawki, tylko że one są wtedy słabsze. Jeśli mamy plecionkę 0,12 czy 0,10, no to ona ma dość sporą wytrzymałość. Do tego mam przypon 0,28 z żyłki, tak jak Wam mówiłem, albo fluorokarbonu 0,28. To wszystko razem ma dość dużą wytrzymałość. Agrawka nie może się rozwalić w trakcie holu tej rekordowej ryby. Wszystko, co się może zdarzyć w najgorszym scenariuszu, to zerwanie żyłki tutaj na tym węźle. Jeśli
to się stanie, to oczywiście jest wielka strata, wielka tragedia, ale to znaczy, że cały zestaw został zmontowany prawidłowo. To jest moja teoria, o której też Wam kiedyś już mówiłem. Natomiast jeśli łowimy na takiego jiga, tej wielkości jiga, lub też tej wielkości jiga, to już w tym momencie taka agrafka, to, zwróćcie uwagę, taka agrafka to by było połowę długości tej przynęty, więc to optycznie dla pstrąga się robi ta przynęta większa i on na to nie weźmie, nie dlatego, że pozna, że aha, agrafka, ktoś mnie chce oszukać, tylko przynęta się robi za duża. Ta agrafka się robi częścią przynęty. Łowię też na takie jigi. To jest imitacja chruścika domkowego. Te włoski, te farfocle dookoła powodują, że to wolniej tonie, więc mimo, że tu jest ciężarek pewnie pół grama, to tym można, jeśli zastosujemy przypon fluorokarbonu, całkiem fajnie rzucać. To jest na głębszą wodę, tu powinien być większy kołniec z sierści lub też z włosia, żeby to opóźniło opadanie, bo inaczej to będzie za bardzo dzigowało, że tak powiem. To nie są pstrągi, to nie sandacze, mówiłem już Wam o tym wcześniej, lub coś takiego. Więc trzeba starać się prezentować przynętę jak najbardziej równolegle do dna, tak? Żeby imitować ten dryft, czyli cały ten pokarm, który dryfuje z prądem rzeki. Mam nadzieję, że taka odpowiedź koledze Michałowi wystarcza. Jeśli macie dodatkowe pytania lub też swoje obserwacje związane z łowieniem na mikroprzynęty, bo rzecz jasna można o tym opowiadać godzinami, to bardzo chętnie ich posłucham. Czy łowicie na mikrojigi? Na jakie mikrojigi? Może mi coś podpowiecie? Ja łowię też na te robaki śmierdzące, libry, też są fajne. To nie jest wbrew pozorom recepta na brania w każdej sytuacji, ale warto mieć to też w pudełku. Jakieś małe takie pupy, takie małe pędraki jakiejś tej wielkości. Bardzo lekko obciążajcie, nie przesadzajcie z tym obciążeniem, żeby to nie skakało. Ma płynąć równolegle z nurtem. No i to by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że było ciekawie. Tu paluszek pewno zauważyliście, niestety, to nie od szczupaka, tylko przygniotłem sobie palec łódką do pomostu. No, było to dość drastyczne przygniecenie, bo mam pęknięty palec, ale powoli się goi na szczęście i mam nadzieję, że już niedługo nie będę miał w ogóle problemu z łowieniem, bo teraz to troszeczkę przeszkadza. Życzę wszystkim szczęścia, nie tylko w łowieniu pstrągów. Dajcie znać, jak tam szczupaki u Was, jak majówka poszła w tym odcinku.